Z tych trzech powodów zrobiło się strasznie rzeczywiście i ciężko było żyć. I ta sytuacja zasady niestosowania przemocy wobec przeciwnika, który z zasady ją zastosował, zmęczenia społecznego okrutnego, spowodowała, że ta akcja im przeszła szybko, jeśli chodzi o jej militarne cele, nazwijmy to. No ale ruchu nie rozbili w ogóle i żadnych problemów nie tylko nie rozwiązali, problemów, które stały przed krajem, ale sprawili, że one stały się właściwie nie do rozwiązania. I teraz ta władza wyszła z taką lekcją, że przemocą można stłumić każdy wybuch społeczny, natomiast wymanipulować się nie da. A w związku z tym żadnych pozorów porozumienia społecznego, żadnych ustępstw, czy też bardzo ograniczone pole ustępstw. Strajkiem można wywalczyć w jednym zakładzie wzrost płac, ale nic takiego, co by dawało elementy podmiotowości społecznej, ponieważ społeczeństwo jest zorganizowane. I to od strony władzy. I na tym polega to, że sytuacja jest zła, bo jakby właśnie w tej sytuacji jest już niereformowalna. Niereformowalność jej polega na tym, że władza z góry i z założenia do żadnych takich reform nie chce dopuścić, które w ogóle nie są. To jest jedyne reformy, które tu są niezbędne. Niezbędne i oni o tym też wiedzą. I oni są w takiej kwadraturze koła, ale zawsze ją rozwiązują doraźnie, czyli to, co im dziś w ogóle myślą metodą do przyszłego tygodnia, do lata, do zimy, do wiosny, nic dalej. Dzięki temu funkcjonują i jedno, czego bronią, to swojej władzy. I to jest jedna różnica od strony władzy. Różnica od strony społeczeństwa jest też zasadnicza. Jak myśmy mieli przed tym 10-15 ludzi w zakładzie pracy, tośmy się czuli, że jesteśmy w tym zakładzie, że siedzimy tam. A teraz, jak ludzie, rozmawiałem teraz niedawno z takimi działaczami Solidarności w Polsce Południowej, z dużych zakładów, i mówię, no, żeby choć 5 na jednym wydziale było działaczy. A oni mówią 5, nie, to z 50 mówią, tylko że to mało. No, a to przecież właśnie jest wszystko. Bo co się dokonało w czasie Solidarności przede wszystkim? Umasowienie elit. Mamy taką oto sytuację, myślę sobie, że chyba pierwszy raz w historii Polski. I unikalną w skali świata, kiedy przywódcami społecznymi, działaczami politycznymi, społecznymi, zaangażowanymi, świadomymi są zarówno intelektualiści, jak i robotnicy, chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, sklepikarze, taksówkarze. To jest masowe zjawisko. Organizacja społeczna zawsze polega na elitach. Umasowienie elit to znaczy zorganizowane społeczeństwo. Jeśli dodamy do tego rozbudowaną działalność wydawniczą, książki, prasę, radio, telewizję już teraz przecież, no, masowy zasięg środków, informacji, masowy zasięg edukacji społecznej, edukacji narodowej i taki wielki proces wspólnego tworzenia kultury duchowej. No a kultura jest jednością duchowo-materialną. W związku z tym, że następuje degrangolada w sferze materialnej, olbrzymi regres cywilizacyjny, w związku z tym następuje rozdarcie kultury, a rozdarta kultura funkcjonować nie może. Żeby to konkretnie ująć, to dziś w zakładzie pracy mamy tak silną więź, jakiej nie mieliśmy nigdy. Bo Solidarność tą więź buduje. No ale zarazem w tym zakładzie pracy zaczyna się toczyć coraz ostrzejsza walka o zarobek, o kawałek chleba, znaczy po prostu. I stają przeciw sobie przeciw człowiekowi przy tych samych stanowiskach na tej samej hali, wydział przeciw wydziałowi, brygada przeciw brygadzie, umysłowi przeciw fizycznym i tak dalej. Narastają konflikty i rozwalają tą więź. I to jest właśnie ta schizofrenia sytuacji Polski. No. A więc społeczeństwo, które właściwie dokonało czegoś, co się nigdy w obozie komunistycznym nie udało. Zorganizowało się, odbudowało więź i potrafi tworzyć kulturę duchową w tych warunkach. Zarazem postępująca degrangolada cywilizacyjna, która tamto musi rozwalać.